Jak widać, znalazłem sobie piękne miejsce na łące, blisko lasu. Muszę ustawić telefon tak, żeby było mnie widać. Chociaż nie będzie to łatwe. Dobra. Dobra, powinno być ok. No i dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o Bogu i tym, tak w zasadzie tym kim jesteśmy. Jesteś Bogiem. Uświadom to sobie, człowieku. Tak, ty bracie, siostro. Wszyscy jesteśmy połączeni z tym całym multiversum i fraktalem. Ludzie, wy nie zdajecie sobie sprawy, jak to wszystko jest potężne i wielkie. I tym właśnie jesteś ty. Tak, ty, do ciebie mówię. Tylko wyobraź to sobie. Chyba znacie to skądś tą piosenkę, tak? No jak każdy z nas prawie. Jesteś Bogiem, wyobraź to sobie. Fraktal. Fraktal. Bóg fraktalny. Takie słowo. Takie określenia Boga chodzą w internecie. Ja lubię słowo Stwórca lub Ojciec, tak? Bóg Ojciec, Stwórca, źródło, no i fraktal. To są tylko określenia Boga, które nadał człowiek. Skąd to wszystko wiem? No to jest świadomość, ludzie, tak? Wy też macie świadomość. I mam prosty dowód na to, że jesteś Bogiem. Jaki jest ten dowód? No już ci mówię. Kobieto, mężczyzno, masz rodzinę, założyłeś, tak? Masz dziecko. Tak? Czyli stworzyłeś Boga. Cząstka Boga jest w tym dziecku. Dusza, tak? Która jest nieśmiertelna. Czyli kim jesteś? Stwórcą. Stworzyłeś istotę na podobieństwo Boga. Jesteś Bogiem. Proste. I nic tu więcej nie muszę dodawać. Dziecko musisz do szkoły wyprowadzić, nakarmić, ubrać i tak dalej. Opiekujesz się nim, tak? Czyli jesteś stwórcą, opiekunem tego dziecka. No Bogiem, no po prostu, powiedzmy to wprost, tak? I teraz jedziemy dalej. Czym jest tak naprawdę fraktal i Bóg fraktalny, tak? To jest taka... Jeżeli nie wiecie, ludzie, jak wygląda fraktal, to wpiszcie sobie w Google, to wam wyskoczy. Fraktal to jest nic innego jak taka pajęczyna, pająka, która się rozszerza w nieskończoność. I gdzieś w którymś momencie jesteś ty, na jakimś poziomie świadomości, tak? Wszystko jest ze sobą połączone. Natura, nawet to źdźbło trawy tutaj, które siedzę na niej, tak? Każde zwierzę jest połączone z tym fraktalem. Każda planeta, istota, wszystko, kompletnie wszystko. Wszystko po prostu, gdzie nie spojrzysz, jest Bóg. Gdzie tylko nie spojrzysz. W dotyku, w smaku, w słuchu, w tańcu. Bóg jest w ogóle... Bóg tańczy. Jest taki Bóg Shiva z Indii. Religia hinduska się kłania i jest jeden z Trójcy Świętej. I on jest mistrzem tańca ponoć, tak? W ogóle Bóg jest dźwiękiem. Zacznijmy od tego. Ja bardzo kocham muzykę, nie? Dowiedziałem się, że poprzednie wcielenie byłem Ludwikiem van Beethovenem. Nie wiem, może jest to prawda. Nie chcę być żadnym egoistą, tak?
bardzo ciekawe doświadczenie tam miałem. Znaczy tam kobieta, która mi to we śnie sprawdziła, że byłem Ludwikiem, ale to nie będziemy teraz o tym rozmawiać. W ogóle Bóg jest... Bóg, czyli Ty jako istota, jesteś nieskończonym fraktalem możliwości. Nieskończonym fraktalem możliwości. Skąd to wszystko wiem? Psylocybina to moja witamina. Tyle. Jeżeli Państwo nie wiedzą, czym jest psylocybina, proszę wpisać w Google, też Wam znajdzie. Jest to substancja psychoaktywna, ponoć. Zawarta jest w grzybie, łysiczce lancetowatej i nie tylko, bo są też różne tam growboxy i można przygotować takie grzyby. To jest nie problem, jest to tanie i skuteczne, działa. I tak naprawdę ten grzyb pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy i kim jest Bóg. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Kocha Ciebie i mnie tak samo. Nie ma wyjątków. Jesteśmy jednością. Wielu z Was może tego nie zrozumieć. Powie, no tak, Kowalski jest mną, nie? Ale Kowalski ma swój świat, on tam jest egoistą i myśli, że jest odłączony od Boga i myśli, że Bóg nie istnieje. Tak samo ateiści twierdzą, że Boga nie ma, tak, i trawka sobie sama wyrosła i zwierzęta też się same stworzyły, my też, te ciała się same stworzyły z gliny, tak, z ziemi wyrosły sobie jak kwiatki, no oczywiście. Tak Kowalski myśli właśnie. I nie mam nic do Kowalskiego, bo Kowalski... Ja też byłem kiedyś na tym poziomie Kowalskiego i myślałem, że coś z tym światem jest nie tak. I zadawałem też pytania mamie kiedyś w dzieciństwie, co jest, mamo, po śmierci? Gdzie ta dusza? Znaczy nawet nie powiedziałem dusza, bo nie wiedziałem nic o duszy, tak? Gdzie odchodzimy po śmierci? I matka odpowiedziała, że nie myśl teraz o tym, nie czas na to. No i w sumie miała rację. Powiem jeszcze krótko po raz drugi, bo już mam nagranie o tym, jak przypomniałem sobie wcielanie na tą planetę. Czymkolwiek ona jest, czy jest płaska, pod kopułą, wklęsła, wykrzywiona, okrągła, jakakolwiek może być ta Ziemia, nie interesuje mnie to w ogóle. Tak naprawdę wszyscy szukają jakiegoś spisku, a dobra, nie będziemy o tym gadać. Aha, chciałem opowiedzieć o tym przypomnieniu wcielania się na tą planetę. Jak ja to widziałem? O, bąk przyleciał, nieważne. Przyleciała taka, znaczy nie przyleciała, tylko leciałem z istotą, duchem. Ten duch na pewno był większy ode mnie w świadomości. No i też chyba, chociaż nie kształtem byliśmy podobni, ale świadomości był na wyższym poziomie ode mnie. I ciągnął za nadgarstek, tak jakby za nadgarstek w przestrzeni tej kosmicznej, powiedzmy to, i przyciągnął mnie do tej rzeczywistości, czyli tego systemu planetarnego, i pokazał planety, na których mogę się wcielić, ale przed tym pokazał mi taką planetę całkowicie zniewoloną, zapiętą w kajdany. Jak ja to zobaczyłem, to chciałem od razu na tą planetę zejść i rozwalić to wszystko, te kajdany. Taką miałem myśl przez chwilę, ale ten duch leciał za mną szybko i mnie chwycił. Powiedział, że nie teraz na to. No i pokazał mi planety, na których mogę teraz, na ten moment zejść i pomóc.
wysunęły się takie jakby, nazwijmy to hologramem, wyskoczyły hologramy planet i pokazywane było, że mogą na tych planetach się wcielić jako człowiek, tak, jako istota fizyczna. I w tym momencie zacząłem patrzeć na te planety i chyba spodobała mi się Ziemia, tak? I pokazali, to było wszystko telepatycznie. I słyszę z telepatii, że na Ziemi będzie potężna zmiana, którą mogę doświadczyć i pomóc też tej zmianie, żeby uzdrowić, uświadomić ludzkość. No, na poziomie kwantowym chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, ale dobra, powiem to. I jestem tu, razem z wami. No, jeszcze, no, bo to jest nie koniec tego wspomnienia, bo jeszcze wybierałem sobie rodziny, tak? Wybierałem sobie rodziny, pokazywane zostały mi rodziny, w których rodzinach mogę się wcielić, w jakim dziecku matki, która jest obecnie w ciąży na poziomie, która dusza wchodzi w ciało. I wybrałem sobie rodzinę w tej, w której obecnie żyję. Dodatkowo zostały pokazywane mi różne fajne, dobre rzeczy, jakie się dzieją na tej planecie, czyli powiedzmy tam pokazywany był seks z kobiety z mężczyzną, jakie to jest potężna energia i doświadczenie też tego uczucia miłości z drugą istotą. I co jeszcze? No to w sumie z grubsza będzie tyle chyba z tego przypomnienia, ale jeszcze jak już schodziłem w ciało dziecka, to zza pleców słyszałem jakby, powiedzmy głos Boga, że mam być wszędzie na całej planecie. Mam rozszerzyć tę świadomość na całą planetę, uzdrowić całą planetę i jakby być fizycznie, zwiedzać świat, tak? Podróżować, podróże, to jest najlepsze słowo dla tych słów, które, czy to nie były słowa, dla tej telepatii, której słyszałem, jak schodziłem do ciała dziecka, te myśli, że mam podróżować, zacząć podróżować, poznawać różnych ludzi na świecie i tak dalej, wymieniać się doświadczeniami i to się dzieje. Ja mam teraz multum projektów w głowie, ludzie zaczynają pisać do mnie, razem będziemy współpracować, ogólnie zarabiać w internecie, bo to jest przyszłość. Technologia, zarabianie poprzez internet to jest przyszłość dla nowych pokoleń. I nie ma, że na przykład teraz ludzie się boją, że wycofają nam gotówkę papierową, ale na tą obecną chwilę mi się wydaje, że jest to niemożliwe, żeby wycofać całkowicie gotówkę z obrotu, z tego względu, że są też ludzie starsi, którzy nie używają telefonów komórkowych i nie znają się na tej technologii i nawet nie chcą się znać, bo na przykład ojciec, który nie używa internetu w ogóle, ani takich telefonów, smartfonów z Androidem, bo jego to nie interesuje i jakoś zatrzymał się na tym poziomie, powiedzmy, telewizora i mediów i nie chce już to jest jego świat, takich ludzi jest multum i tak dalej, ale przyszłość technologiczny zarabiania poprzez internet, nie musisz wychodzić z domu tak naprawdę, żeby mieć jakąś gotówkę na koncie i to jest piękne, po prostu to jest piękne, że nie musisz wychodzić rano, wstawać, stresować się, że pójdę do pracy, będę musiał znowu z tymi narzekającymi pracownikami pracować, stresować się razem z nimi, wszędzie ten ciągły stres, ludzie. To jest wam niepotrzebne. Wy nie musicie tak pracować, tak zarabiać. Ale nie o tym chciałem dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy o Bogu, czym jest Bóg, tak naprawdę kim w ogóle wy jesteście, bo jesteście wszystkim tak naprawdę i możecie sobie to uświadomić. Wystarczy sobie to uświadomić. I nic więcej. Jeżeli sobie uświadomisz, że jesteś Bogiem i masz możliwości, o których ci się nawet nie śniło, to po prostu twój świat się zmienia. Ty się zmieniasz, twoja rodzina się zmienia, w której żyjesz. I całe otoczenie, z którym się zadajesz.
Wszystko się zmienia. Jesteś na poziomie Boga. I już w sumie mogę zakończyć to nagranie, bo już prawie powiedziałem wszystko, co chciałem. I jakby nie chcę przedłużać tego nagrania, bo będzie zajmował za dużo znowu giga, a ja nie mam teraz internetu szybkiego, żeby też to przesłać dalej. I dziękuję za wszystko, za to, że jestem tutaj, mogę doświadczać, mogę dzielić się z wami tą energią i myślę, że w przyszłości będziemy razem współpracować na poziomie myśli już, na poziomie myśli. Nie będzie już potrzeba żadnej technologii, telefonów, w sumie to jest dodatek, tak? Ale będziemy na poziomie telepatii, myśli się łączyć razem w jedność. Bo to jest potężna możliwość. Na przykład uświadomię was, że na przykład Kowalski wejdzie do mojej głowy, a ja wejdę do głowy Kowalskiego. I w ten sposób będziemy sobie pomagać, uzdrawiać się i tworzyć przyszłość na takim poziomie, o którym się wam w ogóle nie śniło. I będę kontynuował te rozmowy w dalszych nagraniach, bo jest naprawdę jest multum możliwości. Teraz w ogóle wystrzeliło mi w kosmos totalnie. Powiem wam, że natura, która nas obdarowuje, jest cudowna. Po prostu natura jest wszystkim tak naprawdę i trzeba ją szanować. Namaste. Dziękuję, że jesteś, bracie, siostro, i lecimy dalej. Pozdrawiam. Peace. Posłuchamy jeszcze ciszy, śpiewu ptaków, szumu drzew, lasu. Gdzie to jest piękne, żeby wyjść z domu na boso, usiąść na trawie, i cieszyć się życiem. Dobra, jeszcze nagram tutaj miejsce, w którym jestem. W ogóle zobaczcie na tą bluzę. Widzicie tą bluzę? Jest niesamowita ta bluza. Kupiłem ją w internecie. Jeżeli kogoś interesują takie wzory, to piszcie do mnie, wam podam stronę i linki do takich sklepów z taką odzieżą. Zobaczcie, są wszystkie czakry, począwszy od podstawy. Zobaczcie na samą górę. Widzicie, tu jest korona, czakra korony, a tu jest naokoło tej korony jest szyszka. Widzicie tą szyszkę? I tą szyszką jesteśmy my. Tą szyszką tutaj na czakrze korony jesteśmy my. Zobaczcie jak jest szyszka, jaki wzór ma szyszka. Jest tam odgałęzienie jakby różnych głów, takie głowy, jakby to były głowy węża w ogóle. Ja taką myśl miałem kiedyś, że o, sarna jest, sarenka jest mała, przyszła, o, dwie sarny biegną sobie dalej. I także szyszka popatrzały się na mnie, widzą, że nagrywam nagranie i pobiegły dalej. Natura jest piękna po prostu. I szyszka jest stworzona z tych małych główek. Zobaczcie, że szyszka jest stworzona z tak naprawdę z takich liści głów, gdzie tak naprawdę szyszka nie jest jednym. Jest wielowymiarowa. Szyszka jest wielowymiarowa. Fraktalna, można powiedzieć, tak? Bo wszystko jest fraktalne. W ogóle niektórzy mają takie doświadczenia psychoaktywne, że jak wejdą, nawet nie trzeba już substancji, ale w medytacji widzą fraktal, że wszystko jest fraktalem, cała natura, nawet w trawie widzą fraktal. Ja teraz jak patrzę na tą trawę dookoła, to widzę pajęczyny na tej trawie
i widzę, jak to jest połączone, po prostu to jest cudowne, nie? Dobra, bo odleciałem w kosmos już dzisiaj, masakra jakaś. Nie lubię tego słowa, ale odleciałem, tak mi ręce wibrują, że nie wiem, co się dzieje. Czuję takie mrowienie na palcach. To jest chyba znak, że już starczy tych informacji na to jedno nagranie, bo podzieliłem się z Wami z ciekawymi informacjami. Myślę, że macie podobne odczucia jak ja, co niektórzy, może nie wszyscy, ale łączmy się razem w jedność i naprawdę świat jest piękny i cieszcie się, że jesteście na tej planecie i że możecie doświadczać obecnej chwili, w której wszyscy razem jesteśmy, bo to jest chwila niekończąca się tak naprawdę. Jest taki film, niekończąca się opowieść i życie właśnie jest niekończącą się opowieścią. I na tym zakończę już, bo mógłbym tak cały dzień mówić, pisać na tym Facebooku i tak dalej, ale tak naprawdę to nie jest potrzebne, bo mam naturę i nikt mnie nie zabierze. Żaden rząd, żaden polityk. W ogóle polityka upadnie. Nie jest nam potrzebna. W ogóle do niczego ten stary system, rząd jest nam niepotrzebny. No tak, niektórym ludziom jeszcze jest potrzebny, ale mi nie był potrzebny nigdy i nie będzie mi potrzebny. Ten system się zmieni, będzie nowy system wgrany, oparty na miłości. Tak to widzę. I dziękuję. Kończę już naprawdę, bo jestem gadułą. Jestem teraz, stałem się gadułą i będę gadułą. Będę z Wami, będę się dzielił wszystkim, co mam i namaste.